Witajcie, to jest vlog Katowice Airport. Ja nazywam się Piotr Adamczyk, jestem rzecznikiem prasowym katowickiego lotniska. W tym odcinku zajmiemy się tematem bezpieczeństwa, a konkretnie kwestią związaną z zarządzaniem przyrodą ożywioną, a tutaj jednym z elementów jest odstraszanie ptactwa. W tym celu stosujemy m.in. armatki hukowe. Możecie, przebywając w okolicach lotniska, usłyszeć co jakiś czas nieregularny huk, ale do tej pory cały czas najskuteczniejszą metodą odstraszania ptactwa są metody naturalne. Dlatego my od wielu lat stosujemy w Katowice Airport metodę sokolniczą i właśnie w tym odcinku vloga spotkamy się z sokolnikiem Katowice Airport Jakubem Bednarzem. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy po północnej stronie Katowice Airport. To jest taki teren, gdzie pasażerowie generalnie nie zaglądają, ale za to jest to królestwo Kuby Bednarza, czyli naszego lotniskowego sokolnika. Kuba, w ogóle skąd to sokolnictwo się u Ciebie wzięło? Wzięło się to, można powiedzieć, od wujka. Przy nim spędzałem czas, przy sokołach, przy zwierzętach ogólnie i tak się to we mnie zaszczepiło, ale od najmłodszych lat już to robiłem. Pod nadzorem wujka na początku, zdecydowanie tylko to było jakieś, powiedzmy, noszenie i trzymanie sokoła na rękawicy, ale jakieś pierwsze próby, no to myślę, że poniżej 10 roku życia już pod nadzorem wujka. Karnal służy do uspokajania sokoła, tak to nazwijmy. Sokół jak nie widzi, nie lecę. Zdjęcie karnala jest, powiedzmy, komendą do latania, do pracy. I bez problemu może podróżować w samochodzie, nie próbuje nam wylecieć przez szybę, nie zrobi sobie krzywdy. Sokół jest dość spokojny w kapturze. I nie jest to żadna forma kary dla niego. Sokoły tak po prostu mają, że je się kapturzy i nie ma problemu z tym żadnego. Po co metoda sokolnicza na lotnisku? Dlaczego sokolnik jest tak niezbędny? Zarządzamy tak zwaną przyrodą żywioną, czyli dbamy o bezpieczeństwo startujących i lądujących samolotów ze strony zwierząt, tak naprawdę głównie ptaków, bo stwarzają duże zagrożenie lub utrudnienie w lotnictwie. Trzeba je przeganiać z okolic drogi startowej. Samoloty są tak duże i tak szybkie, że ptaki nie rozumieją tego, tak, które sobie tam przebywają i za późno zaczynają uciekać przed nimi. Dochodzi do zderzenia z ptakiem. No, mamy jakieś zagrożenie lub ewentualne utrudnienia w locie. Czasami jak rozmawiam z ludźmi, którzy tutaj u nas goszczą, im pokazujemy lotnisko, to oni myślą, że sokół tutaj na ptaki poluje. No absolutnie się nie poluje z sokołami. Swoją obecnością na niebie przepłaszają ptaki. Sposób prezentacji, powiedzmy, takiego sokoła imituje jego atak, jego polowanie. Goni takie tak zwane wabidło i no, wygląda, jakby polował. Ptaki nie wiedzą, czy poluje na wabidło, czy poluje na nie. Widzimy sokoła, uciekamy, nie ma tam zastanawiania się, czy on będzie na nas polował, czy nie. Trzeba to powtarzać, to jest tak zwane, powiedzmy, nawet wręcz wypieranie ptaków z okolic drogi startowej. One wracają, próbują żerować, my się od razu pojawiamy, przepłaszamy i tak można powiedzieć, że trochę w kółko, aczkolwiek te ptaki oddalamy od drogi startowej. Ptaki nie odróżniają do końca kawałka skóry na sznurku, czy on goni ptaka, czy nie. A sokół do nas bardzo chętnie wraca, bo dostaje od nas jedzenie. Sokoły są trochę jak koty i prowadzą dość leniwy tryb życia, więc życie z człowiekiem im dość mocno odpowiada. Dostają za darmo jedzenie i mają gdzie mieszkać. Ten teren, który tutaj mamy, te kilkaset hektarów zieleni, no to jest jedna wielka stołówka tak naprawdę z perspektywy ptaków, więc masz co tutaj robić. I to można powiedzieć, że cały czas, bo z perspektywy dobrze powiedziane przyrody to jest po prostu miejsce do życia. Stołówka, miejsce do prób lęgowania i z tym trzeba walczyć. A to, że tam w tle są budynki, samoloty lądujące, startujące, to jest drugorzędna sprawa dla ptaków. Mniej więcej o świcie sokolnik zaczyna pracę. Dzień się zaczyna od sprawdzania tak naprawdę terenu, można powiedzieć, objazdu pola manewrowego lub terenów zielonych, ocenienia, gdzie jest najwięcej ptaków, gdzie się próbują zbierać, gdzie żerować.
i tam zaczynamy płoszenie. Przemierzamy drogę startową kilkadziesiąt razy w ciągu dnia, bo to jest bardzo duża odległość, więc jeżeli jesteśmy na jednym końcu, to nie wiemy już, co się dzieje na drugim. Bardzo często jest tak, że już z powrotem są tam ptaki i próbują żerować i znowu płoszymy. W ciągu doby jest to około 200 km, które muszę przejechać po terenie lotniska. Często pojawia się pytanie, z iloma sokołami tutaj pracujesz na terenie katowickiego portu? Do pracy używam 5 sokołów, z tym, że w czasie pracy używamy tylko jednego sokoła, tak? To nie jest, że ptaki latają razem i płoszą sobie tutaj cały czas. Nie, jest to jeden sokół w danym momencie używany. Podróżuję z 2 ptakami najczęściej na wymiankę do płoszenia. Sokoły latają dodatkowo awaryjnie z nadajnikami. Jeżeli by się coś zadziało, możemy odnaleźć sokoła na jakieś 30 km, to jest tak zwana telemetria. Raczej nie ma takich problemów, sokoły chętnie z nami współpracują, ale na wszelki wypadek, jeżeli miałoby się coś stać i odlecieć sokół miał za teren lotniska, no to możemy go odnaleźć. Tutaj na rękawicy, w tym pięknym karnalu, jest sokół wędrowny, jeśli dobrze widzę, tak? Mam rację? Jest to sokół wędrowny, najszybsze zwierzę na świecie. Powiedzmy, że najskuteczniejszy też drapieżnik. Sokół wędrowny może osiągać 400 km na godzinę podczas ataku. Jest przystosowany jego, powiedzmy, organizm do osiągania tak dużych No prędkości. właśnie, jak to się dzieje? No bo z tego co wiemy, to taki swobodna prędkość spadania to jest gdzieś około 230 km na godzinę. No to skąd się nagle to bierze te 400 km? Konstrukcja sokoła Okej. jest taka, że może wytwarzać ciśnienie pod skrzydłami. Ciśnienie, które tworzy się zanim go napędza. Plus specjalna powieka, trzecia powieka na oku, która pozwala mu widzieć przy takich prędkościach. Sokół wędrowny ma nieprawdopodobnie duże nogi w stosunku do ciała. On poluje tylko na ptaki i tylko w powietrzu, w zamyśle, więc musi mieć dość długie palce do chwytania ptaków i nieprawdopodobnie tak naprawdę ostre szpony. A to określenie sokoli wzrok, to ono się wzięło tak zupełnie z przypadka, czy przypuszczam, że jednak nie? No, oczywiście, że nie. Sokoli wzrok powiedzenie jest stąd, że sokoły mają najlepszy wzrok na świecie ze wszystkich zwierząt. No, do tego stopnia, że widzą nawet na kilka kilometrów swoją przyszłą, powiedzmy, ofiarę i podejmują na nią atak. Sokoły mają w proporcji do czaszki, która jeszcze jest schowana pod piórami, no po prostu ogromne oczy. To są praktycznie same oczy i malutki mózg. Jeżeli człowiek miałby mieć proporcjonalnie duże oczy do czaszki, to musielibyśmy mieć oczy wielkości grejpfrutów. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka vloga Katowice Airport. Jeżeli się ten materiał Wam spodobał, dajcie proszę łapkę w górę. Zachęcam także do subskrybowania kanału Pyrzowickiego Lotniska na YouTubie. No i wiadomo, najlepiej z dzwoneczkiem, bo dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o nowych materiałach, które tutaj wlatują. Nasz sokolnik Jakub i ja mówimy Wam do widzenia, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!